Witam serdecznie. Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych. Ostatni dzień i podsumowanie. Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że w naszej ofercie znajduje się linia granulatów funkcyjnych, które można stosować na różnych etapach hodowli, w różnych okresach odchowu również młódków. I w związku ze zbliżającym się okresem rozpłodowym Natalia powie Państwu kilka słów na temat możliwości zastosowania naszych granulatów w tym właśnie okresie. Na początku fajnie byłoby rozpocząć od karmienia granulatem Fit Plus. Jest to grubszy granulat, który zaczynamy podawać gdzieś tydzień przed rozpoczęciem parowania, aby one przyzwyczaiły się do pobierania tego granulatu. Następnie przy odchowie młódków, gdy rozpoczyna się karmienie z mleczkiem z wola, podajemy granulat, mikrogranulat proteinowy Protimax. W momencie odsadzenia młodych zaczynamy podawać nasz granulat Adeno. I to też jest mikrogranulat. I to też jest mikrogranulat. Mikrogranulat Adeno Stop Młode zawiera kompleks odpornościowy, który chroni gołębie przed syndromem Adeno. Jest to łatwostrawny granulat, który w momencie zachorowania gołębi na Adeno ułatwia przejście tej choroby i szybciej poprawia sprawność tych gołębi po chorobie. O, jest stoisko Hirno, ale na Manfreda się nie załapałem. Podeszłem tutaj na stoisko firmy HubsLabs. Tutaj chciałem Pana zapytać, jakby Pan zachęcił do stosowania swoich produktów tutaj Waszej firmy, na czym macie opartą politykę, tak krótko o produktach i najważniejszych produktach, aby Pan chciał tutaj zreferować. Jasne. Szanowni Państwo, na rynku jesteśmy już bardzo długo, jesteśmy znaną firmą i my przede wszystkim skupiamy się na naukowym podejściu i jakościowym podejściu do
do tematów, które Was najbardziej interesują i skupiamy się na tym, żeby Wam jak najlepiej w tych Waszych problemach pomóc. Takie produkty jak Hepatic, Inhalik, Fungistop, Sunbiotic są znane, czy Super Probio, nasz bardzo znany 7-szczepowy probiotyk, są od lat znane i mają swoje uznanie wśród hodowców jako produkty, które od lat są na najwyższej jakości i które wspierają Waszą hodowlę bardzo mocno. To są ziołowe środki, które mają pomagać likwidować wirusy, bakterie, bo Sunbiotic tak kojarzę, że to jest właśnie taki środek, nie antybiotyk, ale substancje ziołowe, tak? Tak, Sunbiotic jest bardzo ciekawym produktem, którego zadanie jest częste rozszerzanie spektrum działania podawanych przez Was antybiotyków. Trzeba sobie zdać sprawę, że jak robicie wymazy, czy jakiś lekarz weterynarii robi Wam wymazy, to te antybiotyki działają na pewną grupę bakterii, które akurat się znalazły w organizmie. Sunbiotic bardzo mocno rozszerza to spektrum działania poprzez dodatek naturalnych substancji, które wspierają walkę organizmu z patogenami. Czyli na przykład jak się leczy gołębie antybiotykiem, to jest zalecane na przykład dodać Sunbiotic, że on zwiększa działanie? Tak, on jest tak skonstruowany, że można go podać, należy go podać w tej samej wodzie co antybiotyk, żeby rozszerzyć spektrum działania antybiotyku. A sam też działa profilaktycznie, tak? Tak. Czyli ewentualnie takim kolejnym produktem, co wiem, co też macie, a problemy, teraz wiosna się zacznie, rozlatywanie, to ochrona skrzydeł i stawów. O tym... Oj, to mamy bardzo dobry produkt już wiele lat. Pan tutaj szuka, pokaże nam zaraz... Nie mam. Nie ma? Nie mam, A tak zachęcam. Bardzo dobry produkt, bardzo wysoka zawartość chondroityny, glukozaminy w produkcie. Chromestop. Nazwa właśnie była od chromego skrzydła, które w pewnym okresie było zmorą wielu najlepszych To dalej jest hodowców. zmora, bo jest zmora drapieżników, w związku z tym gołębie w zimie są zamknięte, po zimie 4-5 miesiącach są wypuszczane wiosną. Jakbym Pan zalecił właśnie taką zastosowanie tego środka prewencyjnie? Zwrócę tutaj szczególną uwagę na to, że stosowanie tego typu środka jest wymagane przed rozpoczęciem rozruchu pozimowego. Zaczynamy rozruch 20 marca, kiedy To jest mega najważniejsze. To kiedy żeby tu się... zacząć stosować? Nie 20 marca. Nie, absolutnie nie. Około 2 tygodni przed rozruchem, bo jakby tu jest największa reakcja organizmu na tego typu substancje. Można to powtórzyć dzień, dwa, powiedzmy w tygodniu lotowym. Natomiast najistotniejszy i najważniejszy efekt tego, żeby się te skrzydła nie zrywały, a wiemy dobrze o tym, że nie zrywają się leniom gołębiowym. Właśnie się tym dobrym rozrywają, które robi czołowy konkurs, drugi, trzeci konkurs na oddział, a na drugi dzień w poniedziałek nie potrafi latać. Podstawowa rzecz, zadziałać przed. Tak jak zgodnie z polityką naszą od wielu lat, lepiej przeciwdziałać niż leczyć, bo wiemy, jak ciężkie jest to leczenie. Chciałem tutaj jeszcze właśnie o te Chromestop, bo konferencjerka nam zakłóciła, dokończyć rozmowę odnośnie teraz wiosennego okresu i ochrony przed tymi stawami. Właśnie, że to trzeba zacząć stosować wcześniej, te 2-3 tygodnie przed wypuszczaniem, a później jak już zaczniemy wypuszczać, to ile czasu? My jeszcze raz podkreślę, że najważniejsze jest podać te substancje w stanie spoczynku i to około 2 tygodnie, ponieważ na te substancje codziennie organizm nie odpowiada już, to nie aspiryna, tak? Czy nie przeciwbólowy środek. Potrzeba jest znowu okresu, żeby organizm mógł te substancje sobie przyjąć i pobudować i on najlepiej to wykorzystuje w okresie spoczynku. Czyli musimy zainteresować się tematem, jak jeszcze pozimowo nie otworzyliśmy drzwi na polatanie dla ptaków. To jest najważniejsze. Potem możemy kilka razy to popróbować. Wiem, że u nas hodowcy, którzy stosują ten produkt i nie mieli już od lat problemów ze zrywkami żadnych skrzydeł. Chociażby tutaj szanowny nasz mistrz Mielczarek, który nawet testował z nami lata temu ten produkt. Pamiętam, jak łza mu się wokół kręciła. Tutaj jak powiedzieliśmy, najczęściej te zrywki skrzydeł nieodwracalne są u tych najlepszych ptaków, które najwięcej siły i zaangażowania wkładają w lot, a nie u tych takich trochę leniwych, jak ja to powiedziałem, nie obrażając tych ptaków. Więc trzeba pamiętać o tym, że to musi być
okresie spoczynku, potem można to poprawić na zasadzie 3 dni w jakimś tam w okresie, powiedzmy, nie wiem, 2 tygodnie zrobić odstępu, zrobić znowu 3 dni, bo to nie jest substancja, która jest wymagana w podaniu ciągłym. Dlatego też takie przypomnienie 2-3-dniowe zalecamy na przykład po 2., 3. locie. Czyli potem co jakiś czas, właśnie o to mi chodziło. Tak, robimy kurację 2 tygodnie. Proszę mi wierzyć, że jak miałbym procentowo powiedzieć, jak to wygląda fizjologicznie, to 85%, 90% to jest te pierwsze 2 tygodnie efektu, a potem już jest taka mała kropka gdzieś tam na dni na zasadzie przypomnienia i dostarczenia trochę tych substancji dla stawu. Czyli z praktycznego punktu widzenia, bo to takie te zrywania skrzydła, powiem, zdarzają się do 3-4 lotu, to by tak pasowało podać... I ten lot po rozruchu jakimś drugi, te 2-3 dni, powiedzmy wtorek, środa, czwartek, jeszcze a wcześniej codziennie, na przykład te 2 tygodnie. 2 tygodnie ciągnie. A jak zaczną latać już w tym marcu te parę dni? No to odpuścić im tydzień, 2 i podać na przykład znowu 3 dni takiej dawki trochę A to chodzi o to, żeby podać to przez 3 dni, czy jak ktoś będzie podawał przez 2 dni, to jest ok, a na przykład co jest lepsze, podawać regularnie mniejsze dawki, na przykład co drugi, trzeci dzień? Na pewno, jeżeli ktoś ma... Chodzi o wygodę po prostu, że podać 3 dni z rzędu. Ten zapał i to na pewno przykład jest pół lepiej. dawki, potem jeszcze przez jakiś czas mniejszej dawki, a regularnie na przykład, coś takiego. Na pewno jest dobrze o tym pamiętać, ale te 2-3 dni w tygodniu jako ta dawka budulcowa, która jest dla organizmu dostarczona, w moim mniemaniu jest lepsza niż podawanie to codziennie po jakimś tam dawce. Jest to dla nas kłopotliwe, nie zawsze o tym pamiętamy, a jednak są to substancje, które powinny być dostarczone w ilości większej. I no, tutaj robi robotę ten spoczynek, tak? Że jeżeli jest non-stop ruch, to tam nie ma dużego czasu na rekonwalescję. Zapraszam później. Dobrze. Jeszcze pytanie, z czym to można łączyć, albo z czym nie łączyć, z innymi środkami, jakie to ma, no bo wiadomo, podajemy to, czy to dawać samo, czy można to podawać czymś, z zakwaszoną wodą? Podawałbym samo. Samo. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, czy chondroityna, czy glukozamina są reaktywne na zmianę pH, ale proszę pamiętać, że dla wielu produktów zakwaszacze nie tyle, że są niebezpieczne, co produkt i dana substancja jest na określonym pH. To jest naukowo określone. Na przykład, nie wiem, jakaś substancja jest na pH zasadowym 8,1 i ona jakby tu jest reaktywna i biodostępna. I my nagle to pH obniżamy do 5,5. Nie musimy, nie róbmy. Czyli najbezpieczniej by to było po prostu podać same, dlatego wygodnie by było 2-3 razy, tak. Głównie przed sezonem, wtedy się dużo rzeczy nie podaje, więc można się na to poświęcić, że to samo dajemy, czyli nie dawać z jakimś magnezem, bo też zaleczają magnez na mięśnie czy coś. Ja bym tutaj skupił się przede wszystkim na tej ochronie, ale na przykład można użyć naturalinu, rozpuścić chromestop w naturalinie i podać na karmę. Czyli z ziołowych środka już można by podać. Tak, bo one nie zmieniają pH. Proszę pamiętać, że one mają wpływ na pH, one są w pH niskim, ale nie zmieniają tak pH zasadniczo jak zakwaszacz, tak? Czyli chodzi o to, żeby nie podawać zakwaszaczem głównie. Żeby z tymi agresywnymi, mówimy o takim stricte zakwaszaczu, tak? Który radykalnie obniża pH. Można podać z tym levelem? Lewe elektrolity są obojętne, jeśli chodzi Czyli właśnie o to mi chodziło, z czym to można ewentualnie podać, nie? Czyli jedynie z zakwaszaczem nie podawać. Zakwaszacz bym wykluczył. A witaminy, ziołowe środki, herbatki, jakieś takie ziołowe, normalne rzeczy, które... To tak, to już nie robi... Wykluczyłbym to agresywne obniżenie pH do tego. No, to o to, że przy tym. O tym myślałem, czy z czymś innymkolwiek podawać, nie? Dobrze, to dziękuję bardzo. Nierównowaga jelitowa jest clue zdrowia jelitowego ptaków, a nie to, co mówimy. Dlatego Dutrion polecam. I to tych hodowców, nie pamiętam w którym roku, ale powiedzmy, nie wiem, 5-7 lat temu, jak wprowadzaliśmy Dutrion, rozmawiałem z hodowcami. Mówię, przygotujcie sobie baniak, 50 litrów z kranikiem. Kranik musi być równo z ziemią czy powyżej? Powyżej ścianki, bo woda sedymentuje, nie ściągajmy tego szklamu, wylejmy te 3 litry, które zostają, więc musi być 5-7 cm powyżej dna. Przygotujcie sobie, tyle z tym roboty, tyle roboty. Ale jak zobaczyli, że sobie przychodzą, bańkę opłuczą, wrzucą te 50 litrów wody, wrzucą 2 tabletki, bo tą wodę traktujecie jako wodę czystą. Z nią dajecie białko, dajecie zakwaszacz, to jest woda czysta. Nasi hodowcy, z którymi współpracujemy latami, naprawdę, może to zabrzmi mocno marketingowo, ale wielu by tak odpowiedziało, że nie wyobrażają sobie hodowli, stabilności hodowli bez Dutrionu podawanego cały rok.
I to nie jest drogi produkt, bo jedna tabletka jest na 50 litrów wody. 24 tabletki kosztują 46 zł, a nie 150 czy 400, jak różne są produkty na rynku. I to jest moim zdaniem, jedna z najtańszych na rynku profilaktyk i jedna z najlepszych profilaktyk. I naprawdę ci hodowcy, którzy użyli, no, się rozwiązało wiele problemów, które były w hodowli lata i na które wydali mnóstwo pieniędzy, żeby z nimi walczyć, a się wszystko ustabilizowało, więc polecam poczytać o Dutrionie, polecam poczytać o jonie O2- i o samym ditlenku chloru. Nasza forma jest formą bezpieczną, jest opatentowaną formą tej substancji w proszku, w tabletce. Na rynku były wcześniej i są dostępne produkty płynne z A, B, trzeba je pomieszać, odczekać tam 24 godziny czy 12 i dopiero są do użytku, więc są kłopotliwe dla naszej hodowli. Jest to zbyt duży problem. Natomiast co czyni Dutrion? No to można tylko się zastanawiać i wymyślać. Ja często podaję taki przykład, że częstym zakażeniem krzyżowym w naszym gołębniku w okresie lotowym jest przybłęda. Tak, bo napije się wody i w wodzie jest bakteria. Ona dyla, czy wirus, czy coś. Nasze gołębie jeszcze przestraszą, on tam się zamoczy, nogi, dziób, wszystko. I on dyla, a my z dużym problemem w gołębniku, którego nie widać, którego bakterie, bo my nie idziemy wymienić poideł zaraz wszystkich. I chociażby ta sytuacja dzięki Dutrionowi, który jest w wodzie, pozwala naprawdę obniżyć prawdopodobieństwo przykazania krzyżowego bardzo mocno. I nagle się okazuje, że nam ptaki 3 razy w okresie lotowym mniej hodują i nagle się robią super wyniki. Bo ten Dutrion to jest ten środek, który wy sprowadzacie i jesteście jego przedstawicielem, tak? Tak, tego nie produkujemy, nie? To jest patent kanadyjski, to jest bardzo ciekawy produkt. Dodam, że na przykład to jest nasz pomysł na wdrożenie tego typu produktu do sanityzacji wody w naszej branży. I go można stosować z innymi produktami, z elektrolitami, z witaminami, tak. To po prostu zmienia, a zakwaszać jakby z tym Dutrionem ma sens? Tak, on jest pH neutralnym i jest neutralny na zakwaszanie. Czyli to jest taki środek, który likwiduje te patogeny, żeby równowagę, czy jak Pan powiedział, nierównowagę zachować w sensie takim, żeby zachować przewagę tych dobrych bakterii nad tymi, a czy tak powiem, może jakoś szkodliwie zadziałać, że zabije też dobre bakterie, że może okresowo nie trzeba go stosować, czy nie można, jakieś no ma może jakieś wady, bo wszystko ma, że nie można bez sensu stosować cały czas. Oczywiście, trzeba pamiętać, my zalecamy jakby 2 stopnie dawkowania. Pierwszy to jest profilaktyczny, czyli jedna tabletka na 25, a nawet w niektórych hodowlach na 50 litrów wody, w zależności od jakości wody, bo niektórzy mają gdzieś tam działkę, jakąś studnię, bo ten Dutrion też stabilizuje. Jeśli woda jest ozonowana, na przykład nie chlorowana, tylko ozonowana, ze studni ozonowanych na przykład. Tylko proszę pamiętać, że woda ozonowana, to uwaga dla tych, ale chyba jak ktoś już bierze się za ten proces, to poczytał, woda ozonowana musi odstać, nie może być bezpośrednio. Ale my mamy, akurat u mnie jest nam dostarczają wodę nie chlorowaną, tylko oczyszczaną w inny sposób. No. Rozumiem, ale to też proszę wziąć pod uwagę, że nawet jeżeli ktoś tą wodę mocno oczyścił, odstawił ją po procesie ozonowania i panu ją daje, to ona już nic w sobie nie ma, ona jest czysta. Czysta jest. A tylko, że nie ma chloru. Przewagę, że ona będzie czysta jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Ja wiem, że się wodę wymienia, ale to jest to, co z Państwem rozmawiałem, że ta woda w mikro nanomililitrach gdzieś tam w tym jelicie między kostkami jest. Ona zostaje i to działa przez kilka dni, nie? To jest tajemnica. A ten Dutrion, żeby podawać cały czas, na przykład cały tydzień, cały taki okres? Cały czas się podaje w tej dawce, którą powiedziałem, czyli jedna tabletka na 25 Ale to się stosuje na przykład beczkę, zalewasz sobie, dajesz, tak. z dół, 15-20 minut czekać, bo tyle trwa reakcja. Odparowanie tego chloru, o którym Panu mówiłem, że jest znakomym przypadkowym i on ta woda... Aha, bo w nim gdzieś coś chloru jest i trzeba poczekać, aż to odparuje. Takim migdałem i ten chlor odparowuje, więc trzeba ją zostawić, żeby miała jak odparować, czyli nie zamykamy szczelnie, czyli musi odparować, ale po 20 minutach, w zależności od temperatury wody, tempo tej reakcji zachodzi, ale powiedzmy 20 minut to jest dla większości temperatury wody ten czas, w którym ta reakcja zachodzi w 100%. Potem można już zakryć i ta woda już nie ma tego zapachu, a żeby Państwu... Czyli taką odstaną wodę przygotowaną sobie w beczkach po prostu najlepiej byłoby stosować, z kranikiem wyżej, żeby te ścieki odpadły na dole
i do tego, żeby to jest utrzymać... idealny pomysł i to zmienia hodowlę o 180 stopni, zwłaszcza te hodowle, gdzie są problemy takie proste, nagminne, z którymi hodowcy nie mogą sobie poradzić, bo ptaki zaczynają mieć obrony w sobie cały czas. Mało tego, dodam, że Dutrion jest często stosowany przez naszych lekarzy weterynarii, czy teraz już przez hodowców, w trybie interwencyjnym. Wtedy jedną tabletkę stosujemy na 5 litrów wody. Czyli w sensie leczenia. W sensie widzę, że coś się dzieje, widzę, że jest jakaś biegunka, to zanim sięgnę po dziwne saszetki z nieznanymi substancjami albo zdecyduję się na konkretny antybiotyk, to zaczekajcie ten moment. Dajcie 2 dni po 5 litrów poidła Dutrion. 85% tematów, które Was zaniepokoiły, po tych 2 dniach znikną. My zalecamy Dutrion w trybie interwencyjnym 2 dni, przerwa 2 dni i jeszcze raz 2 dni, jeśli zachodzi taka konieczność, jeśli nie zauważyliście konkretnej poprawy. A żeby na koniec już dodać taki argument, że Was przekonać o tej naprawdę bardzo ciekawej substancji, to dodam, że takie tabletki, nie takie jak my mamy, jeśli chodzi o wielkość, tylko 10 razy mniejsze, są na wyposażeniu tej firmy każdego pilota wojskowego w tak zwanym przyborniku przy katapultowaniu się, przy konieczności bycia gdzieś w jakimś nieznanym trybie środowisku czy miejscu. Wiemy, że człowiek potrafi przeżyć wiele dni bez jedzenia, ale bez picia mu się długo nie uda. A jest to po to, że tabletka, gdzieś jakieś naczynie, cokolwiek, wrzuca taką tabletkę, odczekuje 20 minut i z każdej wody, którą napotka po drodze, pije i wie, że jest w 100% bezpieczny. Więc niech to też będzie wizytówka, że nie jest to produkt, który ktoś wymyślił dla gołębi, ale jest to produkt stosowany na skalę wojskową, przemysłową, jako bardzo ciekawa substancja zabezpieczająca wodę. Znaczy to ma sens, bo my jesteśmy do określonej mikroflory przyzwyczajeni. Jak nasi znajomego miałem, który służył w wojsku właśnie w Azerbejdżanie, mówi, oni piją miejscowi wodę, nic im nie ma, a my byśmy się zatruli tą wodą, bo oni są przyzwyczajeni do tych bakterii, które tam są, a nam by to szkodziło. I różnica jeszcze Dutrionu jest taka między substancjami podobnymi na rynku, że nie jest to stricto taki dezynfektant, czyli nie doprowadzamy do jałowości wody, bo jak pewnie wszyscy wiecie, jałowa woda jest bardzo niedobra, niezdrowa dla biologicznie czynnego organizmu. Więc to jest jakby największa przewaga Dutriony, że on w tym niskim stężeniu potrafi sobie poradzić z bakteriami, które są patogenne ze względu na budowę i reaktywność na... Czy jakieś coli, rzęsistki, a rzęsistek to nie jest bakteria, to pytanie, na to chyba nie działa. Bardziej salmonella, E. coli i inne bakterie. Bardziej bakterie. Współtowarzyszące... A wirusy? Wirusy też. Wirusy i bakterie, no bo pierwotniaki, kokcydioza... One są mniej czułe, natomiast nie jest to dla nich wtedy dobre kokcydioza to jest pierwotniak, triomanoza pierwotniak, to tak, na to... ale też nie jest to dla nich dobre środowisko. Tak? Tutaj dodatkowo ten zakwaszacz by powodował, że one się gorzej rozwijają, a można to razem, że tak powiem, Zachęcam, stosować. Dutrion uważam absolutny fundament dobrego zdrowia ptaków. No i co najważniejsze, tani sposób na znaczącą poprawę zdrowia w swoim kraju. Dziękuję za uwagę. W tym momencie kończę relację z Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych 2024. Komu podobały się moje relacje z targów, nie zostawi łapkę, subskrypcję, komentarz. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Trzaskali.